Dobry wieczór Państwu. Jak zawsze spotykamy się kolejny raz Już 29. na Warsaw by Night. Mieście, w którym zwyczajne rzeczy nie dzieją się zbyt często. Ja jestem Arch i jak zawsze będę narratorem tej opowieści. Ja jestem Kajetan i dzisiaj ponownie zagram naszym najlepszym manipulatorem drużyny, Salvim. Ja jestem Karolina i dzisiaj ponownie zagram Wendy, a raczej smutną Wendy. Mateusz dzisiaj nie dołączy do nas. Moi drodzy, dzisiejszej nocy powrócimy do waszej rezydencji, do tego, co zostało z rzeczy Nikity. Do tego, w jaki sposób jesteście naprawić szkody, które wyrządził. A dzisiejszej nocy tytułem 29 rozdziału będzie Wieczna Gonitwa. Dobrze, wróćmy do wydarzeń. Jesteście cały czas przed piecem. Kiedyś pewnie wykorzystywany do grillowania. Kamienne. Mateusz wyruszył w swoją stronę. Wy zostaliście. Wendy patrzy na to wszystko, obserwuje palące się rzeczy Nikity, pozostałości po nim. Rozmyśla nad tym, jak długa była ich przygoda. Myśli o tym, jaki bałagan zostawił w jej życiu po sobie. Na koniec tych rozmyślań po prostu spluwa. Salvi, odwracając się już od tego pieca, powoli odchodząc, mówi: teraz Nikitę spotka coś gorszego niż wszystkie tortury, jakie ludzie wynaleźli przez całe życie razem wzięte. Zapomnienie. Tak jakby go nigdy kurwa nie było. I bardzo mu dobrze. Ukrywam, zasługuje na to. Światem nie poruszył, więc nic nie straciliśmy. Chociaż to może nawet lepiej, że nie poruszył światem, bo cholera wie, co w tej jego głowie się działo. Pewnie chciał podbić okręg 3 stanów. Tak, tylko doktorkowi zazwyczaj to nie wychodziło, a myślę, że ambicje Nikity i jego porąbane plany były bardziej realistyczne. Niestety. Nie wiem, co chciał. Nie, wątpię, że to było realistyczne. Jeżeli dobrze rozumiem, co próbował zrobić. No, jak na moje jest to proste. Chciał wybić po prostu nas wszystkich na raz i samemu przeżyć. No tak, ale próbował to zrobić w bardzo dziwny sposób. No, w każdym razie najważniejsze jest to, że nie był blisko. Tak, i że jednak mu się nie udało. W sumie bardziej nam pomógł tym swoim idiotyzmem niż zaszkodził. Komu pomógł, temu pomógł. To prawda, nam jako nam nie pomógł, tylko nam jako spokrewnionym pomógł. Nam jako... to prawda. Przepraszam na chwilę, coś mi się przypomniało. Wendy wyciąga swój telefon, włącza dyktafon. Nowy pomysł na film oraz na piosenkę. Ratowanie świata nigdy nie było tak trudne. Wyłącza dyktafon. Chowa telefon. Salvi, tak widząc, że Wendy wyciąga telefon. Wendy, przypomnijmy, czy my powiedzieliśmy Amadeuszowi, że my chcemy nowe dowody, czy nowe osobowości? W sensie, wiesz, że... Nowe dowody.
Chyba powinniśmy to skorygować, żeby nie było, że po prostu dostaniemy dowód nowy, jakbyśmy go zgubili. Czyli jednak będę Antoniną. Tylko powiedz mu o tym przy rozmowie. I Selvi wyciąga swój nowy telefon i wybiera po prostu 1. Daj go na głośnik. To włączam głośnik. By, by, by. Halo, Salvi? Cześć, Amadeusz. Słuchaj, bo ja Cześć, chyba... Amadeuszu. Mhm. No cześć. Bo ja chyba nie wyraziłem się wystarczająco dokładnie. My nie chcemy per se nowych dowodów, tylko nowe osobowości, żeby móc żyć normalnie, że tak powiem. Aha, no dobra, no to skorygujemy to. Wyślijcie mi, co tam chcecie. Pamiętajcie o wszystkim, co jest na dowodach i będzie git. Okej, czyli imię, nazwisko, PESEL, miejsce urodzenia, data urodzenia. Tak? Okej, i to wszystko. Czy coś jeszcze będziesz potrzebował? No, to co na dowodach jest. Okej, dobra. To cieszę się, że sobie wyjaśniliśmy. Wyślemy ci pewnie SMS-em dane, jeśli może być tak. Oczywiście imię i imiona rodziców, kolor oczu, wzrost. Standard. No dobra, to zaraz to zrobimy. Dodamy was wtedy do bazy danych. Nie zdziwcie się, jak będziecie dostawać jakieś telefony od innych ludzi, bo mogą was z kimś pomylić. Będziecie mieli kartotekę czystą. Super, czy jest wymagana jeszcze jakaś dopłata za to, czy... Tak, Salvi, wymagana jest do tego dopłata. Ach, Bo mówiliśmy o prostym wyrobieniu dowodu lewego. Ale wy Mm. mnie prosicie o nowe tożsamości. To będzie dodatkowo po 12 000 od każdego. ach, A mogłam mieć to za 2. gdzie? Nieważne. Długa Dobra. historia. Dobra, Amadeusz, mamy teraz podjechać, czy jak? Kiedy będziesz otwarty, że tak powiem. Wyślijcie mi SMS-em. Jestem zajęty. Ale nie, pieniądze. A. Ściągnę od ciebie po prostu. Ale ja już wszystkie wziąłem. Od Dony? No. Chyba, że mi nie wydałeś wszystkiego. A faktycznie. No dobrze. To zrobimy to na razie a konto, ponieważ nie będę mógł się z wami spotkać tej nocy. Okej. Dostarczycie mi na dniach. Na dniach, w sensie? Nie wiem, jakoś to ustalimy. Okej, dobra. To po prostu się przypomnij, żeby nie było. Nie będzie was trudno znaleźć. Nie dziwię się. No dobra, to dobrze, że ustaliliśmy to wszystko. Dzięki, Amadeusz. No, dobranoc. Dobranoc. Dobrej nocy. I rozłączam się. Ach, to dobrze, że sprostowaliśmy, bo byśmy mieli 10 000 w błoto wyrzucone. Prawda. No dobra, to co, Wendy? Jesteś gotowa pojechać? Uratować świat? No, powiedzmy. Jestem. Ach, to chodźmy. Czy ty chcesz Albi. to... Słucham. Nie rozpędzaj się, bo mam parę pytań. Do mnie? Widziałam, jak zrobiłeś Spidermana. Czy to trudne? No. No nie, receptura jakby rytuału jest bardzo łatwa i wystarczy wypić. To... Dałbyś radę mnie tego nauczyć? Oj... Nie mam pojęcia, w sensie sam jestem w tym początkujący, ale Czy chciałbyś spróbować? możemy, no mam 2 fiolki, więc możesz spróbować. Nie musimy teraz, ale pytam na przyszłość, ponieważ stwierdziłam, że bycie Spidermanem musi być super fajne i chcę tego spróbować. Tak, ale tak samo bardzo dziwne, kiedy odwracasz dosłownie działanie grawitacji, a raczej czujesz ją nadal zbijającą cię w dół, ale musisz się jej opierać. Wyglądało fajnie, okej? Nie zniechęcaj mnie.
Dobra, nie ma sprawy. Nie wiem, jak chcesz, możemy nawet teraz spróbować, bo mam 2 pająki. Nie. No to nie. A to ja mam pytanie do ciebie, Okej. bo ty potrafisz robić się niewidzialna, że tak. No dosłownie, niewidzialna. To prawda. Czy da się cię jakoś ujawnić, w sensie na przykład... w różnych filmach jest, że jak ktoś jest niewidzialny i rzuci się w niego piachem, to piach jest widoczny. Czy to tak działa, czy to działa kompletnie inaczej? Wydaje mi się, że to jest tak, że jak cokolwiek mnie dotknie lub ja czegoś dotknę, to się pojawia. Czyli jeśli... Dlatego na ogół ktoś mi otwiera drzwi, jak chce wejść do jakiegoś pomieszczenia niewidzialna. Nie, bo... I wiesz, jak mam później przebywać z domą, która jest Sabatu, a nie mam zielonego pojęcia, jakie są jej umiejętności, to chcę mieć możliwość jakoś przeciwdziałania. Z jakiego jest klanu? Nie mam zielonego pojęcia, nie powiedzieli nam. Okej. Jeżeli... Uważaj na wymazywanie pamięci, na to nie możesz za dużo zrobić. Uważaj na... Ale jak mam uważać na jakiej zasadzie to działa? Musi mi patrzeć w oczy, musi być blisko mnie? Jak mam przeciwdziałać temu? Na ogół, jak ja to robię, nikt nie może mi się przeciwstawić, ja po prostu wypowiadam 2 słowa i zapominają. Może wymazać i tam całą pamięć, czy jak? Na ogół wymazuję do ostatnich 10 minut. No to już mi nie grozi zapomnienie, że jest Sabatu. Ale umiem grzebać trochę we wspomnieniach. Co prawda nie mogę ich czytać do końca, ale jestem w stanie namalować coś na nowo. Okej, chyba rozumiem, co masz na myśli. I to też działa po prostu, że wypowiadasz 2 słowa i tak się dzieje? To jest trochę trudniejsze, a temu wydaje mi się, chociaż nie powiedziałabym, że łatwiej się oprzeć. Wymazałam na przykład Nikicie całkowicie moje wspomnienia na temat mojego brata. Także nie pamiętał go w ogóle, że kiedykolwiek istniał. Tutaj nie mam ograniczenia czasowego, że tak to powiem. Nie wydaje mi się, że możesz się temu przeciwstawić. Mam pytanie, Wendy. Dawaj. Możesz mnie nazwać, jakby to powiedzieć, nieufnym, ale czy ty kiedykolwiek wymazałaś mi pamięć? Nigdy. Okej, no dobra. Tobie bym tego nie zrobiła. Jesteśmy przyjaciółmi. Cieszę się w takim razie. No dobra, miałeś jakieś pytania, czyli domyślam się, że to nie było jedyne do mnie. Drugie pytanie. Czy wiedziałeś, że człowiek może przeżyć 3 dni bez głowy? To jest kłamstwo, Wendy. To nie jest kłamstwo. Myślę, że w warunkach, że tak powiem, normalnych i robię znaki 2 palcami, raczej nie, raczej jest to kłamstwo. Kurczaki mogą. Ale kurczaki to nie ludzie. Co powiedziałam? Że ludzie mogą przeżyć bez głowy 3 dni. Nie sądzę. W tym razie. Ale wampiry na przykład nie mogą. Jak wampir straci głowę, to koniec. Kaput dead. Już mówiliśmy o tym, ale tak, dziękuję za przypomnienie. Żeby martwić się o własną szyję. No dobra. Chłodno wam bardzo. Zimno tu. Tak, chyba wejdę. Wejdźmy do domu i jeszcze coś powinienem. Przywiozłem trochę ubrań, to coś założę jeszcze na siebie dodatkowego. Właściwie ja też się przebiorę i możemy potem jechać do rodziców. Rozumiem. Właśnie, Wendy, bo ja i tak mam stracić ten stary dom. Mogę się wprowadzić już po prostu na stałe. Na, myślę, 3 miesiące mam się z tobą dzielić. Puszczam go do domu. Możesz wziąć pokój Mateusza i tak go miałam wyrzucić. Mateusza? Czemu? Tak. No bo on ma swoje mieszkanie, więc możesz wziąć jego pokój. Z jego mieszkania go raczej nie wyrzucą, więc
W sumie racja. Przyjezdny jest w końcu, więc pewnie ma już to ogarnięte. Poza tym mu nie ufam. Co prawda nie ma białych włosów, Często mu odbija. tak, to też. No dobra. Dobra, to ja idę ubrać coś jeszcze na siebie, jakiś sweter czy bluzę i będziemy się zbierać. Okej, to ja też idę się przebrać. No i wchodzę na górę. Wendy też wchodzi na górę. Do pokoju, w którym zostawiłem swoje rzeczy. To był chyba ten ostatni pusty pokój gościnny? Tak mi się wydaje. Wendy, to co zauważasz, tu jest jeszcze paczka Nikity z e-papierosem i tymi wszystkimi olejkami, które zakupił. Działające, naładowane. Może się przyda. Na razie to zostawiam. Dobrze, przebraliście się. Chcecie szybko powiedzieć? W co? Salvi ma cały czas ubraną na sobie tą skórzaną, jakby seledynową, ciemnoseledynową kurtkę, która jest dosyć długa, bo aż do ud z tyłu. Joggery, buty, glany, no i pod tą kurtką założył na siebie pewnie 2 porcje bluz albo sweter. Myślę, że raczej ma pod spodem bluzę z kapturem, który wyciągnął oczywiście na wierzch i sweter taki jakby, powiedzmy, gładki, polarowy. Czy na pewno to jest seledynowy? Tylko ciemniejszy, taki pomieszany z brudnym zielonym. Nie wiem, jak to nazwać. Okej. I to wszystko. Wendy natomiast ma na sobie podkoszulek, koszulkę z długim rękawem, bluzę, wszystko to w kolorze czarnym, długie czarne rurki, jakieś wysokie buty na lekkim obcasie, takim grubszym obcasie i czarny płaszcz. Założyła sobie teraz kaptur na głowę i jeszcze pewnie założy szalik. Noce bywają zimne. Bardziej i bardziej się zbliżacie do zimy. Pytanie do graczy. Na której godzinie ostatnim razem zakończyliśmy? 19:10? Coś takiego, albo 30. Gdzieś około tej godziny. Dobrze. Jest 21 listopada. Jakbyście się zastanawiali, jest godzina 20. No to ja już schodzę przebrany na dół. Czekam na Wendy, siedząc sobie na kanapie, bo domyślam się, że ona pewnie dłużej się by przebierała. Wendy również schodzi po jakimś czasie. To co? Jedziemy, czy coś jeszcze do zrobienia mamy? Jedziemy. Tylko jest 20, więc jakby co to, nie wiem, śpią już? Raczej pewnie nie. Tak, masz rację, Salvi. Moi rodzice śpią skórami. Nie śpią. Nie śpią. Tylko, Oni nie śpią, Salvi. no to poczekajmy, możemy w tym czasie, jak chcesz, mogę spróbować cię przez godzinkę, 2 nauczyć tego rytuału. Może ci się uda. Nie, to na inny raz. To co chcemy robić przez ten czas? Nie wiem, straciłeś wszystkie swoje kontakty. Może to jest czas, żeby je spróbować odzyskać. Na razie ich jakoś nie potrzebuję, w sensie mam do was, mam do Amadeusza. Patrycja aktualnie, no, fajnie by było może umówić się na jakąś lekcję, ale 20 to może by grała aktualnie na swoim spocie, ale nie jestem pewien. Poza tym aktualnie jestem w bardzo niebezpiecznym miejscu, jak wiesz, Wendy, bo będę musiał się zadawać z Sabatem, więc wolę nie mieć nawet kontaktu przez... Daj spokój, już zadawałeś się z Nikitą, to nie jest trudne. To prawda, ale on jakby był bardziej obserwowany przez anarchów, a Doma jakby nie należy do nich, więc jest tak pobieżnie, myślę, Ale obserwowana. masz mnie, ja ci pomogę. Co prawda już... Czym? Słuchaj, straciłam trochę swojej mocy, ponieważ nie ma Mikołaja i już nie może wybuchnąć nikomu głowy. Nie jestem już tak silna, jak byłam. Ale Wendy, ale czym ty chcesz mi pomóc? W odzyskaniu kontaktów? nie, w sensie z domą. Nie, w żadnym wypadku. No, to... Chyba zgłupiałeś, że sam będziesz się zajmować Sabatem.
A ty, Wendy, chyba zgłupiałeś, że chcesz mi w tym towarzyszyć. To by było zbyt niebezpieczne, nie tylko dla mnie, ale też dla ciebie. To by było też strasznie podejrzane, że nagle przyprowadzam jakąś nową osobę znikąd na nielegalne wyścigi, które są tajemnicą wielką. Jakby... Poza Okej, tym, masz rację. to nie jest twoje zadanie. To ja się w to wpieprzyłem. Ale mogę ci pomóc. Ty mi pomagasz, ja pomogę tobie. Nie, Wendy. Nie testuj mojej grzeczności. Nie testuję jej, tylko staram ci się wytłumaczyć, że to jest zbyt niebezpieczne i to nie jest twoje zadanie. Więc nie będę cię niepotrzebnie narażał. Poradzę sobie. Ale to nie jest narażanie. Jest! Ja i tak nie mam po co żyć. Oj, już nie przesadzaj. Wendy, wiem, że Mikołaj był dla ciebie ważny, że jesteś teraz nie tylko ty zagrożona, ale twoja rodzina. Więc nie chcę jeszcze dodatkowych problemów ci przysparzać egzystencjalnych. Przypomnę ci, że jeśli zniknę, to będą na mnie wydane krwawe łowy, prawdopodobnie zamordują całą moją rodzinę. Jeżeli na ciebie wydadzą krwawe łowy, to już mogę umierać. Wiesz dlaczego, Salvi? Bo jesteś kolejną osobą, z którą się zadaję, na którą wydadzą krwawe łowy. To nie będą drugie, Mówię to tylko czysto hipotetycznie, spokojnie, to będą Wendy. trzecie krwawe łowy na osobie z mojego otoczenia. Poza tym cię lubię. Jesteś jedyną osobą, z którą aktualnie będę mieszkać, którą lubię. Więc Masz chyba bardzo duże nieszczęście do poznawania nowych osób w takim razie. mam. O dziwo mam. Nie wiem, jak sobie z tym radzić. Nie wiem, Jeszcze Witali mi nie odpisuje. Martwię się. pewnie jest zajęty rozwożeniem ludzi. Tak, jak ziemniaki. To Nie, Salvi. Obstawiam, że musi się teraz nie wychylać. też w sumie bardzo prawdopodobne. Miał przecież doświadczenia z Nikitą. W sensie znał go. To prawda. I tak Giliemu i mnie się powinno najbardziej w tym wszystkim oberwać. Gabriel to jednak był mądry, bo uciekł. Gabriel. Słyszałem już to gdzieś. Jeszcze raz, kto to był? Gabriel. To był... On był kompletnym dziwakiem. Należał do tych, co się umieją zmieniać w zwierzęta. Gangreli. Zapomniałam nazwy. Tak jak Basia. Basia, tak jak Basia, właśnie miałem powiedzieć. Chwila, oni mogą się zmieniać zwierzęta? Tak. I mogą też z nimi rozmawiać. To już brzmi normalniej w sumie od tego, że mogą się zmieniać, ale nadal dziwnie. Gabriel potrafił się zmieniać w takiego wielkiego wilka. Wow. To No, ale w każdym razie on powiedział swojej żonie o tym, że jest wampirem i razem uciekli z Warszawy. i chwila, nie gonili ich za to, że w sumie człowiek wie, że jest wampirem? Jakby to nie jest Mm. najważniejsza zasada, że nie możemy pokazać ludziom, że istniejemy. Nikt o tym nie wiedział, Prócz ciebie prócz mnie i Nikity. Nikt nie Aha. wiedział, że się przyznał. to lepiej... W sensie dziękuję za zaufanie, że mnie jakby powiedziałaś mi to, ale I tak wyjechał. no ale i tak raczej zatrzymajmy to dla siebie. Mikołaj też wie, Mm, ale ja mu mówię o wszystkim, więc to żadne zaskoczenie. Okej, no dobra. Poza tym, co mówisz mi w sekrecie, Salvi. Czyli jak na razie w sumie nic. To prawda? Nie wiem, nie było nic na razie takiego, żebyśmy musieli to ukrywać. Ale no dobra, skoro wyjaśniliśmy sobie wszystko, to dobrze. Co robimy? Bo możemy jechać, spróbować teraz, możemy kilka innych rzeczy zrobić. Te kontakty teraz odzyskiwanie, tak jak mówię, nie ma sensu, bo przypomnę, że to zadanie ma deadline i on jest jutro, więc raczej nie chcę się skupiać na czymś innym, co nie ma określonego czasu. Raczej na domie skupię się po tym, jak poradzimy sobie z tym całym. Znaczy, powiem tak. Jest duża szansa, że mój ojciec aktualnie pracuje. Jak mówiłam, lubi pracować po godzinach.
Okej. A moja mama nie wiem, czy jest w domu. Jednej osoby nie byłoby trudno w sumie unikać. Możemy zatem spróbować. Zależy jak chcesz to zrobić, w sensie domyślam się, żebyś chciała niewidzialna się wkraść. Chyba możesz ją w tym czasie zagadywać na dole. Zagadywać! Tak. Ja? Tak. Ona jest przemiłą kobietą, mówię ci, Salvi. Ja ci wierzę, Wendy, tylko wiesz jaki jest problem? Jaki? Nie umiem zbytnio kłamać. O, No, ty nie musisz kłamać. no ale co mam jej powiedzieć? Dzień dobry, przyszedłem obejrzeć kwiatki? Nie no, powiesz coś w stylu, bo moja mama jest nauczycielką, więc mógłbyś powiedzieć, że jesteś ojcem jednym z jej uczniów. I to by było kłamstwo, no. Nie, okej, Salvi, po prostu pomyśl o tym w ten sposób. Jesteś aktorem, No dobra. wciel się w rolę ojca. To może już lepiej by było powiedzieć, że chcę wysłać swoje dziecko do tej szkoły. Ale nie, to po co miałbym przychodzić do jej domu? To nie ma sensu. Jakby kontaktować się z nią, rodzice się kontaktują przez telefon albo w szkole. Ale ty jesteś szczególnym rodzicem, takim, który dba o swoje dziecko. Psychopatycznym chyba miałaś na myśli. Nie. No dobra, Salvi, coś wymyślimy. Dobra, wymyślimy coś po drodze. Chodźmy do samochodu. Ach, I wsiadamy do samochodu Salviego. Wendy zamyka za sobą drzwi na klucz. a ja odpalam samochód i... Wendy, jeszcze raz, gdzie jest dom twoich rodziców? Moi rodzice mieszkają na Sarmackiej 1B. Okej. To Salvi odpala samochód, ustawia sobie na telefonie na Google Mapsach i kieruje się na Sarmacką 1B. Dojechaliście. Jesteście na nowym Wilanowie tak zwanym, w otoczeniu bardzo nowoczesne konstrukcje budynków. Oczywiście zachęcam wszystkich do śledzenia miejsc, które podajemy na Google Maps. Ułatwia to zrozumienie, w jakich miejscach nasi spokrewnieni się zawsze znajdują na sesjach. Niemniej jednak, przed wami budynek w kolorze beżowym. Po części balkony są pocięte w trójkąty. Są normalne. Oczywiście są jak prostokąty, natomiast metalowe konstrukcje podtrzymują je, dając pewnego rodzaju abstrakcyjne wzory, które są akurat stylizowane na drewno, na surowe, jasne drewno. Jest klatka, sporo samochodów jeszcze zaparkowanych. Żabka po drugiej stronie aktywna, niedaleko są inne sklepy otwarte. Jeszcze jest sporo ludzi na ulicach. Wąska uliczka, no ale Chyba przyjechaliśmy za wcześnie, Wendy. Jeszcze w samochodzie siedząc to mówię. No niby tak, ale Gdzie dokładnie twoje rodzice mieszkają? a tam wskazuje ostatnie piętro, które ma taki otwarty balkon połączony z dachem. O, wow, okej. mieszkania zdecydowanie w tej okolicy, i szczególnie na dachu, gdzie można powiedzieć, że balkon, patio jest duże. Jakbym się chciał wspiąć, to nie będzie trudno, przynajmniej tyle. Chociaż nie wiem, czy to taki dobry pomysł. Z drugiej strony, nie wiem, mogę to rozwiązać w ten sposób, że pokażę się mojej mamie. Chwila, ale czy oni nie wydali cię do, no, tak jak mówiłaś, szpitala psychiatrycznego i nie szukają cię teraz? No tak, ale mogę jej się pokazać i mogę potem jej spróbować wymazać pamięć, że mnie widziała. No, Jest to ryzykowne, bo nie wiem, czy mi się uda, ale... no właśnie, Wendy, jest to bardzo, myślę, ryzykowne, jeśli... Salvi, bez ryzyka nie ma zabawy.
A bez pracy nie ma kołaczy, ale to tutaj się teraz nie dostosuje. Myślę, że to nie jest czas na zabawę, Wendy. Tak się tylko mówi. Tu nie chodzi o to, że ja się będę bawić. Chodzi o to, że to by mi dało czas na wiele rzeczy. Tylko wiesz, jaki jest problem. Ja nie mam jak za bardzo cię wspierać. W tym też jest za dużo ludzi, więc nie wespnę się po prostu po ścianie na górę. Prawda, to jest problematyczne. Więc... nie wiem, możesz tak spróbować, ale... byłabyś sama i spisana tylko na siebie. Dodatkowo, jeżeli moja mama mnie zauważy, to... Pewnie zadzwoni po ojca. Ale boję się. Boję się. To ryzykowny plan. W takim razie może po prostu poczekajmy, aż... Nie, ludzie pewnie będą wracać do domu około 23, 24. To jeszcze dużo czasu. Możemy po prostu przeczekać te 4 godziny, poobserwować, co tu się dzieje. Czy może nie będzie wracał twój ojciec, nie będzie wychodziła twoja mama, bo jeśli wyjdzie, to możemy się wkraść w tym czasie. Wzięłaś swoje wytrychy, prawda? Tak. Okej. Możemy tak zrobić, że możemy czekać. Jeśli twoja mama wyjdzie, no to możemy w tym czasie wejść. O ile w ogóle jest w domu. Idę sprawdzić, czy jest w domu. Okej, dobry plan. Dobry początek. To ja poczekam w samochodzie. Wendy wychodzi z samochodu. A ja czekam. Zaparkowałem gdzieś oczywiście, zgasiłem silnik i czekam. I teraz powiedz mi, narratorze, czy to jest miejsce, w którym ja muszę przejść przez, tak jak Wendy miała zamknięte osiedle? Czy to jest coś podobnego, czy ja tam mogę otwarcie wejść, dostać się do domofonu, czy cokolwiek? Możesz normalnie podejść do domofonów. Mm. Otwierasz po prostu klatkę i w klatce klepujesz tam klucz. Klepuję raczej. Okej, ale chcesz wejść do, jakby to powiedzieć, do klatki, otworzyć kodem, czy chcesz po prostu zadzwonić domofonem? Chcę otworzyć kodem, jeżeli znam kod. I chciałabym podejść pod drzwi po prostu mieszkania moich rodziców. Wchodzisz schodami, czy windą jedziesz? Windą. Dojeżdżasz na najwyższe piętro, czyli w tym przypadku 4. Rozsuwają się drzwi, a ty słyszysz dźwięk przekręconego zamka. Jakby ktoś otwierał drzwi. Co robisz? Niewidzialność. Wychodzi twój ojciec na klatkę. Ja ogólnie wychodzę z windy, będąc niewidzialną. Rzucę jeszcze na głód. Nie wzrasta. Twój ojciec wyszedł, rozejrzał się chwilę, spojrzał na windę i zamknął drzwi. A w sensie wrócił do mieszkania. Tak. Nie widziałaś go, żeby tak robił, że po prostu wyszedł na sekundę na klatkę, zobaczyć, czy kto to wszedł kodem pewnie. Bo to zrobiło w nim pewnie jakieś podejrzenia. Bo nikt z was, poza waszą trójką, nie znał kodu. Daj mi zrobić notkę. Ciągam telefon, piszę do Selbiego. Mój tato jest w domu. Wpisuję jej w takim razie. To co teraz? Znak zapytania? Mogę spróbować mojego planu. Piszę wszystko wielkimi literami. Jesteś pewna. Nie? To odpisuję już ostatnią wiadomość. Masz w tym więcej doświadczenia, rób jak uważasz. Jeszcze na szybko napiszę. Chociaż raczej ci przypomnieć, że jest podejrzenie, że twój ojciec pracuje z Inkwizycją. Chciałabym podejść do drzwi. Użyć Heightened Senses i spróbować słuchać się, ile kroków jest w mieszkaniu. Czy jest tylko mój ojciec, czy słyszę na przykład kroki też mojej mamy? Wykonaj zatem test na swój spryt oraz spostrzegawczość i do tego oczywiście wlicza się również nadwrażliwość, prawda? Spryt lub determinacja. Znaczy spryt plus determinacja. Spryt plus determinacja i co? I tyle. Okej, no to spryt i determinacja. 4 sukcesy. Jesteś pewna, że w środku jest twój ojciec i twoja matka. Co więcej, słyszysz ojca rozmawiającego przez telefon, jakby się z kimś kontaktował i mówił
Dosłownie, że słyszał, że ktoś wszedł jego kodem i nikt nie zna tego kodu poza waszą trójką. I wydawało mu się to bardzo dziwne. I że zaczyna już chyba wariować z tym wszystkim. I się kogoś pyta, czy poczynił jakieś postępy z szukaniem ciebie. Pisze do Selwiego. Rozmawia z prywatnym detektywem. Chyba. I w mieszkaniu jest też moja mama. Odpisuję jej, no to wracaj i poczekamy, aż pójdą spać, znak zapytania. Niech tak będzie. I Wendy wraca do samochodu. Wiesz, jakie mam teraz podejrzenie, Wendy? No. Że ten prywatny detektyw może tu przyjechać i cię szukać. A raczej obserwować to miejsce, skoro z nim rozmawiał. To prawda. Ale dziwię się, bo wspominał tylko, że kod znam ja, moja mama i on. Zapomniał o moim bracie. On też znał. Oczywiście też twój brat. Okej. To nie wiem, no to trzeba wyczulić nasze oczy na jakichś podejrzanych starych gości w czarnych, starych samochodach. Znaczy ja wiem, jak on wygląda. Przecież rozmawialiśmy z nim ostatnio. Ty rozmawiałaś, ja nie widziałem. A nie, widziałem jak wchodził w sumie, no to tak. No dobra, ale to trzeba patrzeć, czy ktoś tu nie będzie przejeżdżał czarną Wołgą. Jeśli rzeczywiście nią jeździ. Nie wiem. Dobra. Salvi, to wszystko jest pokręcone. To będzie najtrudniejsze, co mam do zrobienia w życiu. W nieżyciu. Stawiasz? Nie stawiasz mi koli. Nie bo stawiam, bo nie, mogę nie mieć możemy. koli. Tak. Ani piwa, ani niczego w sumie nie możemy tak samo jeść. Nie wiem. Możemy to zrobić też, że... Czy wasz balkon da się otworzyć jakby od zewnątrz, czy tylko od środka? Bo jeśli bym się wspiął, to mógłbym wejść przez balkon. Od obu stron. Okej, to mogę spróbować tak zrobić, a ty możesz spróbować włamać się przez drzwi. Wtedy będziemy szybciej mogli przeszukać, tylko musisz mi powiedzieć, gdzie jest biuro twojego ojca. Jeśli ma takie w domu. Ma. Pokażę ci po prostu w środku, bo trochę ciężko mi to będzie opisać. Dobra. W ogóle teraz tak sobie pomyślałem, muszę sobie kupić skórzane rękawiczki. Jak i tak mamy się tyle włamywać i nie pozostawiać śladu, przydałyby się jakieś permanentne rękawiczki. To prawda. Znasz jakiś sklep motocyklowy czy coś takiego, który ma takie rzeczy? Możesz kupić po prostu rękawiczki, ale albo możemy podjechać do apteki, która jest całkiem niedaleko. Przez ten czas w sumie. Ale to poczekaj, podjadę sam, a ty poczekaj tu i patrz, czy ktoś z twoich rodziców nie wychodzi. Okej. Dobra, to kupię całą paczkę od razu. Wątpię, żeby mieli, robią zakupy przez internet. Ale co, kto mieli? W sensie, Moi rodzice, żeby mieli wychodzić. no nie wiem, no ale można zawsze... Przezorny zawsze ubezpieczony, Wendy. Dobra. To jak Wendy już wyjdzie z samochodu i gdzieś tam się usadowi, to ja... Słyszysz z balkonu krzyk. Wendy? Nie reaguję. Wendy! Dalej idę jak zwykły przechodzień. Podnosi rękę. Przepraszam. Wraca z powrotem do pomieszczenia. Wendy, ty tu zostajesz? Tak, tylko staję plecami do tego balkonu. Salviego nie ma. No ja wpisuję sobie apteka i jadę do tej najbliższej apteki. 2 minuty autem, więc nie ma problemu. O, no to jak znajdę miejsce, to wchodzę. W końcu słyszysz kogoś pośpiesznie idącego. Biegnącego w twoim kierunku wręcz. Uciekam. Ja... Przepraszam. Jak uciekasz? Gdzie No uciekasz? jeżeli słyszę, że ktoś biegnie w moim kierunku, szybkie spojrzenie, obracam się w drugą stronę i biegnę. Przed siebie. Tak. Dobrze. Zatem Wendy, poproszę cię o twoją zręczność i atletykę.
To jest kompulsja. Chyba, że mogę przerzucić. Niestety jest to kompulsja, masz tylko jeden sukces i masz 1 na kości głodu. Wendy Olsen, twoją kompulsją jest głód. Ogarnia cię uczucia towarzyszące temu wszystkiemu. Twój ojciec jest centralnie za tobą i wśród ciebie jest jeszcze dosyć duża grupa ludzi. Co robisz? Są jakieś uliczki? Cokolwiek takiego? Są, jak najbardziej. Oczywiście możesz odbić w lewo, w prawo, tylko że to jest dosyć otwarty teren, więc będzie ciężej. Mogłabyś spróbować wpaść do którejś klatki, przeskoczyć przez odgrodzenie od któregoś osiedla lub wejść do jakiegoś sklepu. Sklepy są po prawej stronie ulicy. Chciałabym odbić w prawo i przeskoczyć przez... Po prawej stronie są sklepy, po lewej stronie jest osiedle, więc Okej, to chcę przeskoczyć na osiedle. nadnaturalnie czy naturalnie? Naturalnie. Zatem poproszę jeszcze jeden test. I nie jest to powiązane z twoim głodem, więc masz minus 2 kości do tego. Poproszę o zręczność oraz twoją atletykę. Czy miała tylko 2 kości? 2 sukcesy. Bardzo dobrze. Udaje ci się przeskoczyć i dzięki temu zgubić swojego ojca, ale on krzyczy za tobą jeszcze: Wendy, córeczko, nie uciekaj! Biegnę dalej w stronę osiedla, aż zatrzymam się. To jest 5 klatek, więc wewnątrz jest jeszcze trochę ludzi. Jak mówiłem, przyszliście tutaj wśród bydła, dosyć w ciągu dnia, więc jeżeli chodzi o zachowanie dyskretności, będzie bardzo ciężko. Wszystkie tutaj testy na zrobienie czegoś w ukryciu będą bardzo trudne. Ale jeżeli dobrze to sobie wizualizuję, tutaj na tym osiedlu są takie zamknięte śmietniki, prawda? Tak, są. W takim razie modlę się do Kane'a jedynego, aby ktoś tam był. Śmietniki są na klucz, który powinnaś mieć przy sobie. Czyli po prostu zaczynasz szarpać za klamkę, jesteś pełna gniewu, chcesz szreć, chcesz krwi. W międzyczasie, Salvi, przyjeżdżasz, Wendy nie ma. I ona... pewnie gdzieś jest niewidzialna, ja pieprzę. Piszę do niej SMS-a. Gdzie jesteś? Wróciłem. Brak odpowiedzi. No kurwa, co ona zrobiła? Rozglądam się, czy widzę, że gdzieś jest jakieś poruszenie, jakieś ludzie się zbierają, coś jest nie tak. Nie. Widzisz jeszcze jedynie mężczyznę, który wygląda, jak miał zaraz dostać zawału serca. Łapie się za klatkę piersiową i ściska. Jest trochę podobny do Wendy. Jakoś tak delikatnie z rysów. W sensie, bardzo po niej widać, że jest wyczerpany, tak? Tak to rozumiem. Bardziej zestresowany tym wszystkim. Okej, no to jak widzę, że coś jest nie tak i widzę podobieństwo do Wendy, więc domyślam się, że coś może tu być na rzeczy, to wyjdę z samochodu i podejdę do mężczyzny. Tak delikatnie go złapę za ramię. Wszystko w porządku, proszę pana? Wygląda pan bardzo nieswojo, w sensie zestresowanego. Wendy, chcesz opisać Salviemu, jak wygląda twój ojciec? Mogę, jak najbardziej. Tak więc domyślam się, że obecnie ma na sobie niebieską koszulę i taki grubszy płaszcz. Chyba że się nie ubrał wybiegając z domu. Spodnie w kolorze takim musztardowym, bym powiedziała, i takie eleganckie buty. Jest blondynem, ma pełny zarost, pełną brodę. Ma niebieskie oczy. Wygląda bardzo miło z twarzy. Okej. Jest pan blady jak śmierć, na pewno wszystko w porządku? I urosła mu broda, która jest rudawa.
Dłuższa już troszeczkę. Mogę zadzwonić na jakieś służby, jeśli by pan chciał. Nie trzeba, po prostu dziwne rzeczy się w życiu dzieją. Rozumiem pana, no. Życie nie jest najłatwiejszą rzeczą na świecie. Ale proszę na siebie uważać, bo naprawdę wygląda pan słabo. Radzę odpocząć. Córki szukam. Córki? Coś się, domyślam się, zniknęła? Zgubiła się? Wie pan, delikatna sytuacja. Poproszę cię o rzut na twoją charyzmę i tyle. No dobra, Tu pasowałaby etykieta, ale niestety jej nie 3 posiadasz. sukcesy. 3 sukcesy. Patrzę ci w oczy, widzi tą szczerość w twoich oczach. Bo widzi pan, moja córka ma problemy ze swoim umysłem. Problemy z umysłem. W sensie domyślam się, że nie chodzi tu o ten wiek rebeliijny, że tak powiem, tylko to coś poważnego. Zgłosił pan to już gdzieś? Widzi pan, ja sam jestem specjalistą w tych po prostu wszystkich rzeczach. Tak, Mhm. była pod obserwacją, ale jacyś źli ludzie. Ktoś z mojego personelu ją wypuścił. Dobry Boże, to Nie wiem, jakby pan patrzył, taka średniego wzrostu, taka mała, moja Wendy. Salvi jest już pewien, że to jest top. Dobrze, jak zobaczę, to będę wiedział, że Ubiera się na czarno i tak maluje się mocno. to nie będzie trudne do rozpoznania, ale zgłosił to pan już na policję, żeby szukali pana córki? Tak. Tylko córka jest pełnoletnia. O, rzeczywiście, to może jeszcze rozwiesić jakieś plakaty poszukiwawcze czy coś takiego, ale jak będę wiedział, może niech mi pan poda swój numer, jak znajdę, to zadzwonię oczywiście. Albo jakiś kontakt, gdzie mógłbym pana spotkać. Poprosiłbym... Oboje wiemy, że jest to pewnego rodzaju manipulacja. Czyli jedną kostką mam rzucić? Tak. Dobrze. Salvi, możesz użyć mocy swojej krwi, żeby zwiększyć ilość kości. O jedną. Wymaga to testu pobudzenia głodu. Wtedy byłbym na 4, jeśli by się nie udał, a to bardzo niebezpieczne. Tak, ale to jest jedyna możliwość u ciebie. Zróbmy to w takim razie. Sprawdźmy mój głód. Pobudzę swoją krew. Wzrasta. Mhm. Więc jestem na bardzo niebezpiecznym poziomie. A teraz sprawdź. Salvi, on może na nas wszystkich ciągnąć inkwizycję. Bez niego będziemy bezpieczniejsi. Staram się ignorować głos, który do mnie przemawia w tym momencie. I rzucam. Zobaczmy. Przerzucę sobie. Nie możesz tego przerzucić, ponieważ jesteś na 4 głodu. Okej. Nie, przepraszam, nie mogę panu podać. No dobrze, w takim razie zgłoszę to policji, jeśli będzie trzeba. W sensie, jeśli znajdę. Nie. Ja już wszystko zrobiłem. Dziękuję. Muszę wracać. Dobrze, nie ma sprawy. Proszę odpocząć, bo naprawdę wygląda pan jak 4 nieszczęścia. Dziękuję za pana troskę. Wraca do klatki schodowej. Widać kobietę wychylającą się z balkonu również. Okej, dobra. To ja idę w którąś boczną stronę i chcę znaleźć brudną alejkę, że tak powiem. Tam, gdzie zazwyczaj ludzie nie wchodzą, bo chciałbym się pożywić. Tu nie ma brudnych alejek. Te wszystkie okolice są bardzo eleganckie. Bardzo widoczne i wszędzie są kamery. Na każdym rogu. To świetnie. Musiałbyś zmienić, że tak powiem, okolice.
Zaczęliście to wszystko dosyć wcześnie. To też ciężko powiedzieć, i jak to pójdzie. Niemniej wrócę do Wendy. Dobra. Rzuć mi na razie, wstępnie, Salvi jeszcze, na twój spryt i spostrzegawczość. Spryt i spostrzegawczość, pewnie zrób. Nie uświadczasz tutaj. To będzie kompulsja, Zgadza się. Salvi. Twoją kompulsją będzie paranoja. Hej. Właśnie miałeś kontakt z osobą, która może, nie wiesz, nie znasz technologii, ale byłeś w kościele. Widziałeś, do czego są zdolni. Widziałeś, jakie mają bronie. A co jeżeli ten człowiek jest w stanie jednym kliknięciem zamienić wszystkich spokrewnionych z Warszawy w proch? Co jeżeli ty teraz będziesz sobie szedł i on strzeli do ciebie jakimś promieniem słonecznym albo czymś innym, reflektorem, czy jakimś gazem, który zdezintegruje cię na miazgę? Mając te wszystkie myśli, po prostu sprintuję do samochodu i odjeżdżam gdzieś jakiś chociaż kilometr dalej, żeby być... nie widzieć tego domu, nawet nie mieć szansy go zobaczyć. Już pewnie nawet, myślę, że nawet zwiększę prędkość samochodu, żeby przekroczyć limit, ale być bezpiecznym. Wendy, wróćmy do ciebie. Wendy, zdenerwowana, uderza pięścią w drzwi od tego śmietnika, po czym biegnie zapolować. Młody chłopak z siatami, jakiś taki bananowiec, że tak to ujmę, z jedną siatką po butelkach idzie do śmietnika. Użyje niewidzialności, jeżeli mnie jeszcze nie widział. Nie widział cię. I kamer nie ma centralnie na śmietnik? Jest koło śmietnika, ale nie na śmietnik sam w sobie. Okej, to chcę użyć niewidzialności tak, żeby nie złapała mnie kamera. Zróbmy test głodu. Nie udaje się. Wendy, Zaraz się pożywimy. tak dawno nie polowaliśmy. I jak on wejdzie do tego śmietnika, w sensie jak otworzy drzwi, wepchnę go tam i wgryzę mu się w szyję. Okej, to będzie wymagało testu. Twojej siły i atletyki. Jeden sukces. Nie udaje ci się to. Po prostu twoja niewidzialność rozmywa się. Ty go pchnęłaś, ale tak, że on się potknął jedynie. Co jest, kurwa? Patrzy na ciebie. Zamknij się i próbuję dalej się wgryźć w niego. On już troszeczkę przygotowany jest na to, więc porównamy nasze testy. Od ciebie poproszę na twoją zręczność plus bójkę. Czy ja mogę to przerzucić, czy nie? Masz jedną kość przerzucić. Okej, to przerzucę. Mogę ci dać zwyciężyć w tym teście, natomiast będzie miało to konsekwencje. Okej. Dobrze. Ja też miałem jeden sukces, ty miałaś jeden sukces, ale rzuciłaś się na niego, on jest pełen świadomości, kim jesteś, to znaczy widział cię i dodatkowo za pierwszym razem, kiedy próbujesz wgryźć mu się w szyję, nie trafiasz, sprawiając, że swoimi kłami rozrywasz mu kawałek krtani. Dopiero za drugim razem udaje ci się w niego wgryźć. On otumaniony próbuje cię uderzyć jeszcze. Dostajesz z pięści po prostu w twarz, a potem w czoło i w oko. Także ogólnie 3 uderzenia. Nie są takie, żeby ci zagrozić. Jesteś spokrewnionym. Te ciosy są żałosne w porównaniu do tego, co ty możesz zrobić. Jednakże ile z niego pijesz?
2 kości. 2 litry. Dobrze. Otumania go to, on pada, butelki się roztłukły w jego otoczeniu, zaczyna krwawić po prostu z szyi. Chcę, jak tylko się opanuje, chcę spróbować zatamować to krwawienie. Okej. Rzuć mi proszę na swoją inteligencję i medycynę. Dobrze. Będą w teorii 3 sukcesy. Mogę przerzucić ponownie. Możesz spróbować. Przerzucę sobie zatem. Znaczy, myślę, że to wystarczy. Prawda jest taka, że przytykasz do niego ręce i próbujesz jakoś tam pomóc z tym wszystkim, ale wiesz, że bez fachowej pomocy, karetki czy czegokolwiek, on umrze. Piszę do Salviego. Czy ja dalej mam kompulsję paranoi, czy już mi się skończyła po tym, jak odjechałem i odpoczyłem? To było dopiero 2 minuty. Aha. To wszystko się dzieje równolegle. Zalizuję tą ranę, choć nie ma to aż takiego znaczenia. Trzymają, jakby próbując uciskać to wszystko. Zadzwonię. Zadzwonię po pogotowie i w trakcie, kiedy czekam, spróbuję wymazać mu z pamięci moją twarz, używając zapomnienia. On musi być świadom. Nie, bo mogłam to zrobić na tamtych gościach, którzy byli nieprzytomni w kobyłce. Pozwoliłeś mi wtedy. Byli wtedy również nieprzytomni. Bo Wydaje mi się, że ich cuciliście mniej więcej, jak to robiliście. nie, bo to jest kwestia, że ja nie znam do końca jego wspomnień i ja po prostu je przerysowywuję. On nie Dobrze. Na co chciałabyś to przerysować po prostu? Chcę zmienić moją twarz na jakiegoś wysokiego mężczyznę. Takiego dosyć napakowanego, wyglądającego groźnie. Dobrze, to wymaga testu pobudzenia, prawda? Tak, wymaga jednego sprawdzianu pobudzenia. Mój kut wzrasta. Czy to wymaga dodatkowego testu jakichkolwiek umiejętności, czegokolwiek? W momencie, kiedy ofiara jest w stanie być świadoma tego, co się wydarzyło. O której my dyscyplinie mówimy w tym momencie? O zapomnieniu. To jest 3. poziom dominacji. To jest manipulacja plus dominacja przeciwko inteligencji plus determinacji. O to mi chodziło. Tak. Dobrze, zatem wykonamy te rzuty. I ja na inteligencję i determinację. Okej. 3 3 sukcesy. Udaje ci się to wykonać. Ledwo, ledwo. Czyli odchodzisz stamtąd i dopiero dzwonisz, czy dosłownie siedząc tam to robisz? Dosłownie siedząc tam robię to. Mhm. Muszę wykonać test, czy jest w stanie przeżyć bez wykrwawienia się. Krwawi ekstremalnie obficie. Ja już zdążyłam zadzwonić, czy jeszcze nie? Jesteś w trakcie. Czy do przemienienia go w gula potrzebuję podać mu tylko swojej krwi, prawda? Prawda. Ale nie wiesz, czy to jest w stanie mu jakkolwiek pomóc na tym stanie, kiedy on jest jaki jest. Muszę spróbować, nie mogę dać mu umrzeć. Rzuć mi proszę na swoją siłę woli oraz twoją siłę krwi w takim wypadku. Tą, którą masz dostępną siłą woli. Będzie 4 kości plus 1 za twoją moc krwi. 3 sukcesy. Chcę zobaczyć, jak jego organizm zareaguje na to. 3 sukcesy. I tutaj zrobimy sobie cięcie. Zapraszam na część drugą. Do usłyszenia.